Polsce lubimy określenie odgrzewany kotlet. Oznaczyliśmy nim na przykład smartfony z serii iPhone, procesory Intela i AMD, karty graficzne Nvidia, polskich polityków i kolejne odsłony popularnej FIFA. Kubot Cheetah pierwszej generacji został pozytywnie odebrany przez naszych klientów, a niedawno wprowadzona na rynek druga edycja serii próbuje przekonać do siebie szersze grono odbiorców. Spoglądając na listę zmian, można się jednak trochę zmartwić. Czy słusznie? Sprawdźmy. Co więc się zmieniło? Po pierwsze wygląd i z miejsca muszę zaznaczyć, że dla mnie jest to zmiana na duży plus. Minimalnie dłuższa obudowa posiada metalową ramkę oraz nowy tylny panel, który mimo iż został wykonany z tworzywa sztucznego, prezentuje się bardzo elegancko. Obudowę tylną możemy dodatkowo ściągnąć, co jest zawsze plusem. Pod nią znajdziemy osobne wejścia na karty microSIM i nanoSIM oraz kartę pamięci. Dzięki takiemu rozwiązaniu Dual SIM w Cheetah 2 jest w pełni funkcjonalny i nie wymaga wyboru pomiędzy rozszerzeniem pamięci a dodatkową kartą. Zastanawiające jest natomiast użycie wbudowanej baterii, której nie wyciągniemy bez majsterkowania z obudową. Rozumiem taką decyzję w smartfonach wodoodpornych, ale tutaj? Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Nowa obudowa jest również nieco lżejsza i zamiast 194 gramów ma obecnie 188. Nadal jednak uważam, że telefony z serii Cheetah są stosunkowo ciężkie. Z jednej strony przekłada się to na pewny uchwyt, a z drugiej kobiety i niektórzy mężczyźni użytkujący ten smartfon mogą pewnego dnia obudzić się zaskoczeni zwiększonym tricepsem. Czyli jednak same zalety. Zmieniło się również położenie czytnika linii papilarnych, który znajdziemy obecnie z przodu urządzenia. Pamiętam, jak w materiałach pierwszej edycji smartfona czytnik działał dobrze, głównie z palcami 10-letnich dzieci. Teraz jest już lepiej i mogą z niego korzystać osoby dorosłe. O ile nie przykładamy do niego brudnego lub mokrego palca, odblokowanie jest dość szybkie. To jest też dobry moment, aby odpowiedzieć na nurtujące wielu z Was pytanie. Codziennie dostaję na maila setki zapytań w stylu: co jeśli kupię smartfona dla swojego pupila i nie chciałbym, aby ktoś wkradł mu się na telefon? Jestem tutaj po to, aby odpowiedzieć na pytania ludu, więc czas na testy. Wszystko jasne. Czytnik linii papilarnych Cheetah 2 nie radzi sobie z odczytywaniem linii papilarnych kangurów. Teraz część kotletowa. Ekran IPS 5,5 cala Full HD z pierwszego modelu nadal jest tym samym niezłym ekranem. Bardzo jasny i dobrze oddający kolory elegancko wtapia się w obudowę dzięki zakrzywieniu 2,5D. Nadal urządzenie wyposażone jest w 3 GB pamięci RAM, 32 GB pamięci wewnętrznej i ten sam procesor Mediatek. Ten sam procesor Mediatek? Jak to możliwe, żeby w nowej odsłonie smartfona nie zmienić układu? Widocznie układ MT6753 na tyle przypadł do gustu producentowi, że postanowił go tylko podkręcić o 200 MHz do prędkości 1,5 GHz i skupić się na innych rzeczach. I owszem, urządzenie wykonuje czynności trochę szybciej, a w programie AnTuTu ma wynik trochę wyższy niż poprzednik. Pozostaje jednak żal, że wraz ze zmianą wyglądu nie zdecydowano się na mocniejszy układ. Nadal jednak, dzięki niezłej specyfikacji, smartfon płynnie pracuje w ciągle aktualizowanym przez producenta systemie Android 6.0. Cieszy również duża ilość czujników i żyroskop, który przydaje się podczas korzystania z nawigacji. Dwa słowa jeszcze o kamerach. Tylna 13 megapikselowa oparta o sensor Samsunga nieźle radzi sobie w jasnych warunkach, ale średnio w nocy i podczas filmowania. Przednia zaś w odpowiednich warunkach spokojnie nada się do rozmów, np. na Skype'ie w wyższej jakości. Mówi się, że ludzie się nie zmieniają. A jak ze smartfonami? Kubot Cheetah 2 może zmienił się z wyglądu, jednak w środku wielkich zmian nie zauważono. Nadal jest to jednak bardzo bezpieczny wybór w cenie poniżej 1000 zł w sytuacji, gdy szukamy płynnie pracującego Dual SIMa. Smartfony Kubot znajdziecie w ofercie salonu Spheris i na spheris.pl.